Cześć wszystkim. Dzisiaj omówimy zadanie, dlaczego to tak zimno. Zadanie polega na znajdowaniu lokalnych minimów w przesuwającym się oknie większej tablicy. Przyjrzyjmy się, co mamy zrobić. Weźmy przykładową tablicę sześcioelementową. Wiem, że te wartości trudno uznać za wiarygodne pomiary temperatury, ale możemy przyjąć, że Adam zapisywał nie bezwzględną wartość w stopniach Celsjusza, tylko różnicę powyżej 20 stopni wyrażoną w dziesiątych częściach stopnia. Nasza tablica ma 6 elementów indeksowanych od 0 do 5. Zapiszę te indeksy. Wartości w tablicy celowo dobrałem tak, żeby nie mieszały nam się z indeksami i nie powtarzały się. Ale to jest wyłącznie dla jasności przykładu. Oczywiście w rzeczywistości wcale tak nie musi być. W naszym przykładzie będziemy szukali minimów w przedziałach 3-elementowych. Zaznaczmy je. W pierwszym przedziale minimum jest 6. W drugim 3-elementowym przedziale również ten sam element. Jeśli weźmiemy sobie trzeci przedział, tutaj 6 wypadła już nam poza zakres, minimum jest teraz 8. I ostatni 3-elementowy przedział ma nowe minimum, jest to liczba 7. Jak możemy szukać tych minimów? Oczywiście pierwsze rozwiązanie, jakie przychodzi do głowy, to najprostsze podejście. Przechodzimy po kolei przez każdy przedział i w każdym z nich szukamy najmniejszej wartości. Przedziałów jest n minus k plus 1. W każdym z nich jest k elementów, więc ilość operacji porównania, które będziemy musieli wykonać, jest iloczynem tych dwóch liczb. W notacji o duże to będzie o duże od n razy k. To jest oczywiście działające rozwiązanie, ale niestety dla dużych ilości danych będzie ono dość wolne. Pomyślmy nad bardziej optymalnym rozwiązaniem. Zastanówmy się, co możemy zrobić, jeśli znamy już minimum w danym przedziale i chcemy wyznaczyć je dla kolejnego przedziału. To się zmienia. Po pierwsze, pierwszy element przedziału wypada z obszaru poszukiwań. Jeśli nie był on minimum, tak jak w tym przypadku, sprawa jest prosta. Po drugie, dochodzi nowy element po prawej stronie. Jest on kandydatem na nowe minimum, więc wystarczy porównać go z dotychczasowym minimum i wybrać mniejszy z tych elementów. Weźmy trudniejszy przypadek. Mamy minimum w drugim przedziale i przesuwamy się na trzeci. Niestety, usuwamy teraz element, który był naszym minimum, więc nie mamy czego porównać z nowym elementem w przedziale. W tej sytuacji musimy znaleźć minimum w tym nowym przedziale w tradycyjny sposób, wykonując k porównań. Statystycznie takie rozwiązanie, gdzie szukamy minimum tylko wtedy, kiedy dotychczasowe minimum wypadło z przedziału, będzie trochę bardziej optymalne. Ale w pesymistycznym przypadku, kiedy cała tablica będzie rosnąca, nadal mamy tę samą złożoność obliczeniową, co na początku. A co gdybyśmy znali nie tylko najmniejszy element przedziału, ale też drugi najmniejszy? Wtedy po usunięciu pierwszego elementu, który był minimum, nie musimy szukać nowego minimum, bo już je znamy i możemy porównać z nowym elementem. To już całkiem niezła koncepcja, ale ma jedną dziurę. Kiedy usuwany element będzie minimum, a nowo dodawany do przedziału nie będzie, kończymy iterację znając tylko jeden najmniejszy element nowego przedziału, a nie dwa. I w kolejnej iteracji będziemy mieli problem. Okazuje się, że w tym podejściu musimy przechowywać nie jedno i nie dwa, ale wszystkie dotychczasowe minima w kolejności. Istnieje nawet struktura danych, która nam to ułatwi. Kopiec minimalny. Jego implementacja opiera się na drzewie binarnym i gwarantuje, że w wierzchołku zawsze jest najmniejszy element. W tym podejściu nasz algorytm byłby następujący. Przechodząc do kolejnego
przedziału dodajemy nowy element do kopca, a właściwie jego indeks, bo musimy wiedzieć, którym jest elementem tablicy. Następnie sprawdzamy wierzchołek kopca. Jeśli przechowuje on indeks, który jest poza naszym przedziałem poszukiwań, to znaczy, że dotychczasowe minimum wypadło z przedziału i musimy ten element usunąć z kopca. Powtarzamy tę operację tak długo, jak indeks w wierzchołku kopca jest mniejszy niż lewy koniec naszego nowego przedziału. W głębi kopca mogą być stare elementy, których wcześniej nie usunęliśmy, bo wtedy nie były minimalne. Po tej operacji nowy wierzchołek kopca jest minimum nowego przedziału. To rozwiązanie jest znacznie bardziej optymalne od dotychczasowego. Jego złożoność obliczeniowa w ogólnym przypadku to O duże od n razy logarytm z k, ponieważ dla każdego przedziału wykonujemy dodawanie i usuwanie z drzewa binarnego, a złożoność takich operacji jest logarytmiczna. W pesymistycznym przypadku, gdy tablica jest malejąca, złożoność będzie O duże od n razy logarytm z n, ponieważ zawsze będziemy tylko dodawać do kopca, a nigdy usuwać. No to pomyślmy, co jeszcze możemy poprawić. Zwróćcie uwagę, że w kopcu przechowujemy wiele zbędnych elementów. Możemy to zaobserwować przechodząc z pierwszego do drugiego przedziału. Na dole narysowałem kopiec przed takim przejściem. Dodajemy wówczas 8, która jest mniejsza od poprzedzających ją elementów 9 i 10. A jednocześnie znajduje się dalej w tablicy, czyli usuniemy ją później. W tym momencie wiemy już, że 9 i 10 nigdy nie będą minimami. W każdym kolejnym przedziale, w którym się znajdą, będzie przynajmniej jeden element, właśnie 8, który jest mniejszy od nich. W naszym ostatecznym podejściu użyjemy kolejki dwukierunkowej, czyli takiej, która pozwala łatwo dodawać i usuwać elementy zarówno na swoim początku, jak i końcu. Tu również w kolejce będziemy przechowywać indeksy, a nie same elementy. Naszym celem jest to, żeby na początku kolejki zawsze było bieżące minimum, a dalej kolejne elementy, które mają szansę stać się minimum w przyszłości, w kolejności rosnącej. Przyjrzyjmy się przejściu z drugiego do trzeciego przedziału. Na starcie, na początku kolejki jest 6, czyli minimum drugiego przedziału, a za nią 8, czyli kolejny kandydat na minimum. 10 nie będzie w kolejce, bo po niej występuje 8, która jest mniejsza i jednocześnie jest położona dalej w tablicy. Pamiętajmy, że w kolejce chcemy przechowywać indeksy elementów, a nie wartości, ponieważ wartości możemy zawsze łatwo odczytać z tablicy, dysponując indeksem. Co musimy zrobić, przechodząc do kolejnego przedziału? Po pierwsze, jeśli indeks na początku kolejki zgadza się z początkowym elementem starego przedziału, usuwamy pierwszy element z kolejki, czyli stare minimum. Po drugie, pozbywamy się zbędnych elementów na końcu kolejki. Tak długo, jak są one większe od elementu na prawym końcu nowego przedziału, usuwamy je. W tym przypadku nie mamy takich elementów. I wreszcie, po trzecie, nowy element dodany do przedziału, a właściwie jego indeks, ląduje na końcu kolejki. Początek kolejki jest teraz minimum nowego przedziału. Przećwiczmy ten algorytm na kolejnym kroku. Po pierwsze, jeśli indeks na początku kolejki zgadza się z początkowym elementem starego przedziału, usuwamy pierwszy element z kolejki, czyli stare minimum. Tym razem tak nie jest. Po drugie, pozbywamy się zbędnych elementów na końcu kolejki, tak długo jak są one większe od elementu na prawym końcu nowego przedziału, usuwamy je. Tym razem będą to oba elementy kolejki. Kolejka jest teraz pusta. Wreszcie, po trzecie,
Nowy element dodany do przedziału, a właściwie jego indeks, ląduje na końcu kolejki. Początek kolejki jest minimum nowego przedziału. Pozostało ustalić, w jaki sposób wypełnić kolejkę dla pierwszego przedziału. A jest to bardzo proste. Startujemy z pustą kolejką i dla każdego elementu pierwszego przedziału wykonujemy dokładnie te same operacje jak w powyższym algorytmie, za wyjątkiem wskazywania minimum. Na koniec zastanówmy się, jaka jest złożoność obliczeniowa naszego algorytmu. Każdy element oryginalnej tablicy jest dodawany do kolejki dwukierunkowej dokładnie raz i usuwany z niej co najwyżej raz, z przodu lub z tyłu kolejki. Dodanie jest bezwarunkowe, zaś usunięcie wymaga co najwyżej dwóch porównań. Jednego dla indeksów na początku kolejki, drugiego dla wartości na końcu kolejki. To nam daje złożoność liniową o duże od n. I na tym kończymy dzisiejsze omówienie. Powodzenia.